Serdecznie zapraszam do odcinka 4 playlisty Polska Bryza pod tytułem Unia, część 3. W poprzednim odcinku opowiedziałem o stosunku Litwinów do Unii. W tym odcinku opowiem o zakonie krzyżackim i ówczesnej polityce Rzeczypospolitej. Dawna Rzeczypospolita różniła się zdecydowanie od współczesnego małego imperium, rządzonego już nie przez polskich patriotów, ale sieci agenturalne wszelkich maści. Nasza polska polityka zagraniczna nie istnieje, a współczesne elity rządzące wypełniają polecenia, czy to złowrogich sił zza Wielkiej Wody, Londynu czy Brukseli. Dawna Polska żyła polityką i bez wątpienia popełniała ogromną ilość błędów z powodu złej oceny sytuacji oraz przyjmując za przyjaciół śmiertelnych wrogów naszej ojczyzny. Nie ma wątpliwości, że ułatwiały to sieci agenturalne, które rozgościły się w polskim Sejmie, a szczególnie te spod znaku Czarnego Krzyża, czyli Niemcy. Dla wyjaśnienia, zakon krzyżacki był zakonem niemieckim, znanym pod nazwą Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Był on jednym z 3 największych, obok Joanitów i Templariuszy, chrześcijańskich zakonów rycerskich, które powstały w czasie krucjat w XI i XII wieku. Zakon w rzeczywistości był tylko teokratyczną strukturą państwową, z wielkim mistrzem na szczycie, mającym władzę niemal absolutną. Wspólnie z wielkim mistrzem rządziła tak zwana kapituła, do której wybierani byli najważniejsi dygnitarze, pełniący różne funkcje w zakonie. Tak więc był wielki komtur, pełniący funkcję ministra gospodarki i spraw wewnętrznych, zastępca wielkiego mistrza. Wielki szpitalnik, pełniący funkcję ministra dyplomacji. Wielki skarbnik, zajmujący się finansami zakonu. Wielki mincerz, odpowiedzialny za uzbrojenie i stan twierdz krzyżackich. Oraz wielki szafarz, odpowiedzialny za handel. Krzyżacy byli rycerzami wywodzącymi się wyłącznie ze szlacheckich rodzin niemieckich. Na mocy przywileju papieża Honoriusza III przyjęcie w poczet zakonu chroniło przed odpowiedzialnością prawną za wcześniejsze czyny we wszystkich państwach chrześcijańskich. Dlatego też członkami zakonu zostawali często szlachetnie urodzeni bandyci. Rycerze byli zaopatrywani w zbroję, konia i pełny rynsztunek rycerski na koszt zakonu. Na zbrojach nosili białe płaszcze z czarnym wąskim krzyżem. Zależna od zakonu była większość ludności chłopskiej i mieszczańskiej. Na dole hierarchii stali używani do najcięższych prac niewolnicy, którzy pochodzili z ludności podbitej lub porwanej w trakcie wojen. Proszę spojrzeć na mapkę przedstawiającą zasięg państwa krzyżackiego z lat 1260 do 1410, odgradzający Rzeczypospolitą od Morza Bałtyckiego od północy. Kółeczka z czarnymi chorągiewkami to zamki krzyżackie. To właśnie krzyżacy, czyli Niemcy, byli od wieków naszymi największymi wrogami i takimi też wrogami były narody kolaborujące z Niemcami podczas II wojny światowej, czyli Litwini, Ukraińcy, Białorusini i inni. Pierwszym poważnym błędem Rzeczypospolitej było sprowadzenie krzyżaków na polskie Mazowsze przez Konrada I w celu zapewnienia obrony posiadłości piastowskich przed Prusami. Krzyżacy natychmiast wykorzystali naiwność polskiego władcy i opanowali militarnie obszary późniejszych Prus wschodnich, Łotwy i Estonii oraz zagarnęli część terenów Polski i Litwy, tworząc z tych ziem własne państwo. Błąd Konrada popełnia w 1308 roku Władysław Łokietek, wzywając na pomoc krzyżaków w celu odparcia ataku Brandenburczyków na Pomorze Gdańskie. Krzyżacy co prawda pomocy udzielili, ale Pomorza i Gdańska nie opuścili, mordując przy okazji polską załogę w mieście i zajmując także
kolejne grody pomorskie. Dogadali się również z Brandenburczykami, od których odkupili prawa do Pomorza. Dopiero w 1410 roku, 15 lipca, udało się Rzeczypospolitej pokonać złowrogi Polsce zakon krzyżacki w bitwie pod Grunwaldem. W bitwie tej Krzyżaków wspomagało rycerstwo zachodnioeuropejskie, głównie z Czech, księstw śląskich, Pomorza Zachodniego, państw Świętego Cesarstwa Rzymskiego oraz Prusów, pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Po stronie polskiej byli głównie Polacy, Litwini i Rusini, wspomagani przez niewielkie oddziały wojsk tatarskich, najemników z Czech, Moraw i z księstw Śląska pod dowództwem króla Polski Władysława II Jagiełły i wielkiego księcia litewskiego Witolda. Bitwa zakończyła się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich i pogromem sił krzyżackich, ale nie doprowadziła do całkowitego zniszczenia zakonu. Nie zdobyto Malborka, stolicy zakonu. W rok po Grunwaldzie, 1411 roku, Rzeczypospolita podpisała z Krzyżakami pierwszy pokój toruński, który zmusił zakon do zaprzestania ataków na Litwę i Polskę, kosztem utraconego Pomorza Gdańskiego i ziemi chełmińskiej. Dopiero po wojnie 13-letniej podpisano drugi pokój toruński, w którym Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, ziemię chełmińską i michałowską, a także część Warmii, łącznie ze stolicą zakonu Malborkiem. Wielki mistrz zgodził się być lennikiem króla Polski i przeniósł swoją stolicę do Królewca. Ponieważ wielcy mistrzowie krzyżaccy od 1501 roku odmawiali składania hołdu lennego władcom Polski, wybuchła kolejna wojna polsko-krzyżacka. Po przegranej wojnie wielki mistrz zakonu Albrecht Hohenzollern złamał przysięgę złożoną papieżowi i przeszedł na luteranizm, co położyło kres istnieniu państwa zakonnego. W 1525 roku król polski Zygmunt I Stary zmusił państwo krzyżackie do składania wieczystego hołdu lennego Rzeczypospolitej. Wszystkie wspomniane wydarzenia wyraźnie wskazują na złowrogie zamiary Niemców wobec Rzeczypospolitej, którzy dalej knuli intrygi, umieszczając swoich agentów w polskim rządzie. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. W kolejnym odcinku przyjrzymy się dwóm postaciom, które były zagorzałymi entuzjastami Unii Lubelskiej i poszukamy ich związków z Niemcami. Na tym zakończę odcinek 4, w którym opowiedziałem o Krzyżakach i polityce Rzeczypospolitej w stosunku do zakonu. Serdecznie zapraszam do odcinka 5 pod tytułem Unia, część 4.